Siemka, ja jestem Adacho i witam was w pierwszym odcinku Dragon Ballowych newsów, które nie są newsami pustynnymi. Bo w końcu będziemy rozmawiać o czymś, co się dzieje, a nie o czymś, co się mogłoby dziać, albo nie będziemy się czepiać tylko i wyłącznie tego, że wyszła nowa figurka, albo w Tokio otworzyli sklep Dragon Ballowy, albo raport finansowy Toei Animation i Bandai Namco. O tym też dzisiaj będziemy mówić, bo są informacje, które można byłoby nazwać pewnego rodzaju przystawką, takimi nawet nie ziemniaczkami, bo ziemniaczki je się razem z kotletem, więc po prostu przystawką. I od przystawek sobie zaczniemy, ale jest też kilka informacji tyczących się anime Dragon Ball Super, zarówno Dragon Ball Super Beerus, ale to bezpośrednio łączy się z Dragon Ball Super The Galactic Patrol, czyli serią, która będzie adaptować mangową sagę Moro. Więc mamy mniej więcej pogląd na to, jak może wyglądać liczba odcinków pierwszych sag, jak może prezentować się ta sezonowość Dragon Balla Super i mniej więcej możemy na tej podstawie wyliczyć, bazując oczywiście na pewnego rodzaju tutaj domniemaniach, no bo nie możemy w 100% stwierdzić, ile te sagi będą miały odcinków, ale możemy mniej więcej obliczyć, kiedy jaka saga się pojawi, a nawet jeśli nie określić dany miesiąc czy nawet rok, w którym dana saga się pojawi, to myślę, że na bazie nieoficjalnych informacji możemy stwierdzić, że ta sezonowość Dragon Balla Super nie będzie wyglądała dokładnie tak jak w przypadku chociażby One Piece, które przez pół roku trwa, przez pół roku nie trwa, więc zanim do tego przejdziemy i zanim nawet jeszcze przejdziemy do tych przystawek, o których wam powiedziałem, chciałbym wspomnieć wam o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli grze Return of the Saiyans. Return of the Saiyans to darmowa gra MMORPG osadzona w świecie inspirowanym anime Dragon Ball. Wybierz ulubioną postać i wyrusz na przygodę, podczas której zawiążesz drużynę i stworzysz swój własny klan. Zdobywaj punkty PvP podczas potyczek z innymi graczami i bierz udział w wyjątkowych wydarzeniach. Trenuj swojego bohatera, ulepszaj ekwipunek, eksploruj dungeony i wraz z ekipą walcz o dominację na Future Earth. Link do gry znajdziecie w opisie filmu. Prawdopodobnie widzieliście tę grafikę, która była na niektórych fanpage'ach na Facebooku i innych portalach społecznościowych wrzucana jako potencjalny przeciek. I oczywiście wygląda to atrakcyjnie, powiedziałbym nawet, że dla niektórych satysfakcjonująco, no bo mamy czarno na białym rozpisane kiedy co będzie i jak długo będzie trwało, ale nawet ja, osoba, która nie ma kolegi w Japonii, który miałby mu mówić na telefon: Panie Adasiu, proszę sprawdzić skrzynkę mailową, ma tam pan najnowsze przecieki. No nie, no jeśli saga Moro jest w preprodukcji, to jakim cudem oni wiedzą, jak długa ona będzie? Jak długa będzie saga Granoli, która w ogóle nawet jeszcze nie jest w produkcji? Posiłkując się słowami Geekdoma, który akurat ma źródła w Japonii, powiemy sobie kilka rzeczy na ten temat, ale tak jak powiedziałem, na samym końcu tego filmu, w sensie w drugiej połowie, bo te newsy, od których chciałbym zacząć, są istotne dla niektórych, a jest ich na tyle mało i są one na tyle krótkie, że sobie po prostu przez nie szybko przejdziemy. Następnym wydarzeniem, na które czekamy w kontekście jakichkolwiek newsów Dragon Ballowych, czy związanych z grami, czy z anime, jest Dragon Ball Games Battle Hour. Kilka słów na temat Anime Japan, które też zostało zapowiedziane na 28-29 marca. Tak, ten konwent będzie tam miał specjalną budkę, stoisko, stanowisko związane z Dragon Ballem Super. Natomiast tak jak Venixys pisze i tutaj mu wierzę, niczego nowego się tam nie dowiemy, tam będą puszczane tylko trailery, które już widzimy, chyba że na Anime Japan zapowiedzą jeszcze nową dedykowaną scenę specjalnie dla Dragon Balla Super, ale Venixys pisze, że wątpi w taki obrót sytuacji, biorąc pod uwagę, że to będzie dosłownie 2-3 tygodnie przed Dragon Ball Games Battle Hour. Myślę, że nie ma tutaj co płakać. Czy zobaczymy to na koniec marca, czy w środku kwietnia, nie jest to aż takie istotne. Natomiast oprócz oczywiście gier na Dragon Ball Games Battle Hour, gier pokroju H1000, póki co niepełny tytuł tej gry, która została zapowiedziana ostatnio w styczniu na Genki Damatsuri, czy jakiegoś nowego DLC do Fighters, z tego co pamiętam, to właśnie na tym wydarzeniu mamy się dowiedzieć więcej na ten temat, i wielu innych gier, które tam będą, Dokkan Legends, Gekishin Squadra i tak dalej. W drugi dzień wydarzenia, czyli czasu polskiego będzie to 19 kwietnia, godzina 22:15, rozpocznie się specjalny panel o nazwie Dragon Ball Super Special Panel. Nowe informacje na temat Dragon Ball Super Beerus. Podejrzewam, że tak jak chociażby to było w przypadku Dragon Ball Super Super Hero czy Dragon Ball Daima, na kolejnych panelach już po zapowiedzi tej serii, w sensie po zapowiedzi tego, że seria będzie istnieć, dostawaliśmy na kolejnych panelach, na kolejnych wydarzeniach modele postaci, nowe zapowiedzi, nowe trailery. W przypadku Dragon Ball Daima mieliśmy 3
nowe zapowiedzi, w sensie 3 w ogóle trailery, może nawet 4, nie pamiętam dokładnie jak to wyglądało. Na pewno 3 były trailery, które na przestrzeni miesięcy się pojawiały, tylko że wiadomo, marketingowo Dragon Ball Daima też trochę leżało pomiędzy tymi dużymi wydarzeniami, o tym też sobie jedno słowo powiemy. Więc uczulam jeszcze raz na tę datę, 19 kwietnia, sprawdzę teraz jaki to jest w ogóle dzień, 22:15 to jest polski czas, bo w Japonii to będzie tam już następnego dnia rano. 19 kwietnia o godzinie 22:15, no tym razem muszę was zmartwić, bo jest to wieczór w niedzielę. To nadal jest niedziela, no ale w poniedziałek pewnie dużo z was będzie musiało gdzieś iść, więc biorąc pod uwagę, że to będzie z niedzieli na poniedziałek, chociaż wątpię, żeby to było aż tak długie. Więc jeśli to nawet potrwa do północy, to nie jest jeszcze barbarzyńska godzina. I dlaczego to mówię? To prawdopodobnie, nawet już nie wiem, czy nie zostało to potwierdzone, tutaj nie czepiajcie się mnie, bo mogło mi się to przyśnić, ale coś mi się kojarzy, że to było też gdzieś potwierdzone albo wspomniane, że to wydarzenie będzie streamowane, tak samo jak Genki Damatsuri, więc oczywiście moglibyśmy się spotkać na live'ie i jeśli tak będzie, że będzie z tego live, to spotkamy się na live'ie. Prawdopodobnie trochę wcześniej, na przykład 21:30. Nie będzie to nocny live, ale późno wieczorny live z zapowiedzi tego, co zobaczymy w Dragon Ball Super Beerus. Tak jak mówię, modele postaci, czy to jest aż tak istotne w kontekście serii, która jest pewnego rodzaju, w tym przypadku bardziej remasterem niż remake'iem. No modele ja mam uroznane, w sumie to nawet nie chcę na nie patrzeć, więc modeli mogliby nie pokazywać, ale na pewno nowy trailer. Stawiam, że to jest coś, co tam zobaczymy. Widzieliśmy na przykładzie pierwszego trailera, tego zapowiadającego w ogóle serię Dragon Ball Super Beerus, że jest tam jeszcze kilka błędów. Że jest scena chociażby, w której Goku swoje kanji na klatce piersiowej ma nietknięte i w tej samej scenie po prostu w innym ujęciu ma tę dziurę, którą też miał oryginalnie w Dragon Ballu Super, więc podejrzewam, że tam będą jeszcze jakieś poprawki i być może tym razem nie zobaczymy takiego ogólnikowego trailera, który pokazuje wiele scen z różnych momentów tej serii, 6-odcinkowej, jeśli wierzyć przeciekom. No to chociażby możemy zobaczyć jakąś jedną scenę, trailer nakierunkowany na jedną postać albo na jedno wydarzenie, chociażby na urodziny Bulmy, no bo wiemy, że to się działo wszystko podczas urodzin Bulmy. Liczę na to, że zobaczymy coś fajnego, co jeszcze dodatkowo podkręci ten hype. No a w kontekście tego potencjalnego hype'u spłynęły raporty finansowe zarówno Toei Animation, jak i Bandai Namco, w kontekście oczywiście Dragon Balla również. Są to raporty za 3. kwartał i o tyle jest to ciekawe, że wyniki Dragon Balla w raporcie są wysokie oczywiście pomimo braku anime i mangi, jak zawsze, ale w porównaniu do poprzedniego raportu Bandai skorygowało swoją prognozę na koniec roku ze 150 miliardów jenów do 140 miliardów, czyli widzą, że Dragon Ball nie dowozi aż tak jak miał dowozić, ale myślę, że to jest ani nic alarmującego, ani nic dziwnego, bo tak jak mówię, obecnie w świecie Dragon Balla nie dzieje się nic. Ja wiem, że mamy zapowiedzi, ale w kontekście nowych rzeczy, które mogłyby na siebie zarabiać, tak jak na przykład Dragon Ball Daima, no to trochę jest pustka. Wiadomo, że w Dokanie trwa rocznica i tak dalej, ale myślę, że jak anime powróci, manga jeszcze powróci, to wróci trochę też hype na Dragon Balla. Po prostu stanie się to temat nieco bardziej aktywny, no jak gry zaczną wprowadzać też nowe rzeczy związane z contentem, który będzie się pojawiał na bieżąco w anime, czy chociażby jakieś nowe figurki postaci z nowych serii, więc myślę, że to jest, tak jak mówię, nic alarmującego, ale mimo tego, że póki co czekamy na nową serię, na remake starej serii, to cieszy mnie fakt, że w Stanach, bo w Stanach to nie jest tour na cały świat, nie jest trasa to na cały świat, ale Dragon Ball Super Pop-Up Tour. W Stanach Zjednoczonych trwa trasa promująca najnowsze produkty i projekty związane z Dragon Ballem, od figurek przez karcianki do niedawno zapowiedzianych serii anime. I tutaj cieszy mnie to o tyle, że jeśli sięgniemy pamięcią do 2024 roku, to o Dragon Ball Daima nie było słychać prawie nic. Seria zaczęła być reklamowana dosłownie miesiąc przed premierą i tak jak mówię, były konwenty, gdzie mieliśmy zapowiedź, dostawaliśmy nowy fragment animacji, ale jeśli przypomnicie sobie, o czym wtedy nagrywałem filmy, o czym wtedy wszyscy rozmawialiśmy i dyskutowaliśmy, Dragon Ball Daima zostało zapowiedziane rok mniej więcej przed swoją premierą. I poza tymi 2-3 może momentami, w których dostaliśmy coś, była pustka. I często to fani trochę pchali Dragon Balla Daima, żeby o nim się mówiło. Fani to bardziej ciągnęli te dyskusje, aniżeli Toei Animation czy inne oficjalne podmioty. Także
Jest to budujące, nie chcę tutaj zapeszać, bo do Dragon Ball Super Beerus zostało jeszcze przynajmniej pół roku, więc myślę, że jeśli to się utrzyma, to będziemy mogli powiedzieć coś ciepłego na temat promowania tej serii. Do Moro zostało jeszcze dłużej, ale myślę, że w kontekście Moro i Beerusa to jest ze sobą tak mocno powiązane i tak jak mówię, o tym powiemy dosłownie za chwilę, ale jest jeszcze, dwie rzeczy, o których chciałem wspomnieć. Ostatnio wspomniałem wam, w zasadzie wrzuciłem wam to w montażu już do kokła, bo to się pojawiło po skończeniu przeze mnie nagrywania odcinka, więc naturalnie nie mogłem o tym wspomnieć. Jest to drobna rzecz, ale trochę intrygująca. Chociaż w pierwszym momencie myślałem, że jest to nieco bardziej ważne. Teraz do końca nie wiem, co o tym myśleć. Już wam tłumaczę, o co chodzi. W sklepie Fuji TV. Fuji TV to jest japoński kanał telewizyjny, na którym Dragon Ball jest emitowany. Dragon Ball Super tam było emitowane. Fuji TV ma swój sklep internetowy z różnymi produktami, z różnych seriali i innych serii, które są tam emitowane. Jest tam również Dragon Ball Super. Na jej stronie pojawiły się produkty związane z Dragon Ballem. Są tam produkty związane z Dragon Ball Daima, również z Dragon Ball Super Broly. I jednym z tych produktów jest koszulka z God Vegetą, Vegeta Super Saiyanin God, który wykonuje technikę Gamma Burst Flash. Plus jest taki, że jest to technika, której nigdy nie widzieliśmy w anime. Jest to technika, która jest ekskluzywna dla mangi. Vegeta wykonywał tę technikę tylko w mandze. Więc dlaczego jest ona wrzucona na koszulkę stacji telewizyjnej, która emituje Dragon Balla Super, skoro w anime nigdy tego nie było? I ostatnio wrzuciłem wam to jako taki może dodatkowy argument tyczący się tego, że ta obecność treści ekskluzywnych dla mangi rośnie. W Dokanie mamy kolejne nawiązania. Mieliśmy 3 w zasadzie w ostatnich miesiącach. Mamy tę koszulkę. Mamy rzeczy, które są do tej pory, które były do tej pory nie wspominane nawet przez oficjalne źródła, a teraz są one wrzucane nie dość, że do gier, to do sklepów na gadżety. Więc ta obecność mangi wzrasta i to może wiązać się z tym, że ten póki co remaster Dragon Balla Super faktycznie przerodzi się w remake i od sagi Shampy, wchodząc dalej w sagę Zamasu i Turnieju Mocy, będziemy mieli elementy ekskluzywne dla mangi zanimowane. O tym już rozmawialiśmy. No ale ta koszulka ma logo Dragon Ball Super Broly z tyłu. I tam jest rok 2018, w sensie jako rok premiery tego filmu. Tutaj rodzi się moje pytanie, o co tu chodzi? Dlaczego mamy Vegetę, który ponoć pochodzi z filmu Broly? Wiadomo, Vegeta miał tam czerwone włosy, więc pod tym względem ma to sens, ale dlaczego jest tam wrzucony Vegeta robiący Gamma Burst Flash? I to jeszcze w pozycji, którą raczej kojarzymy, nie wiem, z Turnieju Mocy, czy może, generalnie ta pozycja jest dość charakterystyczna, ale Vegeta w filmie tego nie robił, więc jest to trochę dziwne, no ale okej. Ostatnia rzecz, taka już powiedzmy kosmetyczna przed przejściem do tego mięsa, to, że ta grafika promująca sagę Moro jest autorstwa nie Chikashiego Kuboty, jak pierwotnie zakładałem, tylko Naohiro Shintaniego. I jest to nadal świetna informacja, bo Shintani jest człowiekiem, którego styl osobiście wybrał Akira Toriyama. Jest to człowiek, który jest odpowiedzialny za modele we wspomnianym przeze mnie przed chwilą filmie z Brolim, więc jeśli miałbym się... to jest mój błąd, bo zakładałem, bo to bardzo podobnie wyglądało, końcówka tego trailera, gdzie Chikashi Kubota był dyrektorem animacji, no i potem ta plansza, gdzie zobaczyliśmy Goku i Vegetę, którzy bardzo podobnie wyglądali, w zasadzie Goku, bo Vegety tam nie widzieliśmy w tym trailerze, do tego, co widzieliśmy w animacji, więc zakładałem, że jedno i drugie jest autorstwa Chikashiego Kuboty, ale mądrzejsi ode mnie przeanalizowali, że jest to Naohiro Shintani i jeśli miałbym się mylić, to chciałbym się mylić tylko i wyłącznie w taki sposób, bo jest to człowiek, któremu jeśli Toriyama osobiście zaufał i jest to człowiek odpowiedzialny za najlepiej wyglądający do tej pory film Dragon Ball Super, to jeśli Moro i saga Galaktycznego Patrolu w anime będzie właśnie pod przewodnictwem pana Shintaniego, to ja nie potrzebuję nic więcej. Przejdziemy sobie teraz do rzeczy. Podejrzewam, że część z was już wie o tych rzeczach. Geekdom o tym mówił w swoim filmie. Są to informacje niejako krążące po internecie, tak jak mówię. Część z nich jest... Zakładam, że prawdziwa, bo jest potwierdzana przez wiele źródeł i to są rzeczy, które już mają prawo faktycznie być potwierdzone, no bo Dragon Ball Super Beerus może nie jest ukończone, ale na pewno jest już za połową procesu tworzenia, więc myślę, że to oczywiście ilość odcinków to jest coś, od czego się zaczyna ten proces produkcji, albo jest to coś, tak jak mówię, zanim rozpoczyna się faktyczna animacja, więc to, że Beerus ma 6 odcinków, to, że Golden Frieza ma mieć od 6 do 7 odcinków, myślę, że w to możemy uwierzyć, więc wszystko to, co usłyszycie od tej pory, to są informacje nieoficjalne i będę was uczulał na informacje, które są tylko i wyłącznie już moim strzałem, bo tak jak mówię, I did the math, jak to się mówi. Zrobiłem matematykę, przeprowadziłem obliczenia, także niedźwiedziujcie ze mną, zrobiłem matematykę, zaraz wam powiem,
co ciekawego udało mi się obliczyć. Ale Venixys zakłada pierwszą połowę października jako rozpoczęcie serii Dragon Ball Super Beerus, tak jak Dragon Ball Daima. Beerus oryginalnie miał 15 epizodów, w sensie saga Beerusa w anime Dragon Ball Super. Teraz miałoby zostać to skrócone do 6 epizodów, więc mamy praktycznie 50% serii ucięte. Wiadomo, tam mieliśmy różne sceny anime ekskluzywne do tej pory, które nie były w skrypcie oryginalnym Toriyamy, więc to naturalnie zostanie wycięte. Dalej, nieoficjalne informacje mówią o tym, że Golden Frieza będzie miał od 6 do 7 epizodów. Tak się składa, że oryginalnie miał on 12 epizodów. Geekdom wspominał o tym, że wiele fillerów zostanie wycięte i że bardziej będzie poczucie, jakby to była rozszerzona wersja filmu, aniżeli skrócona saga Golden Frieza w anime. I jest to o tyle lepsze, że film oczywiście prezentował się lepiej pod kątem wizualnym, więc naturalnie rolą remastera jest to, żeby to wyglądało lepiej, ale 6-7 odcinków, myślę, że to może być moja ulubiona wersja tej sagi. Chociaż w sumie może nie. Chyba moja ulubiona wersja to będzie ta mangowa w Dragon Ballu Super, kiedy zostało to po prostu pominięte. Ale jeśli chodzi o faktycznie animowaną wersję, to myślę, że tutaj jest potencjał na to, żeby to było najlepsze do tej pory, chociaż fabularnie zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Póki co, idziemy dalej. Saga szóstego Wszechświata, czyli turniej z szampą, Geekdom wspomina o 10 do 12 odcinków. Niektóre elementy z mangi mają być wprowadzane. Pamiętajmy o tym, że to nie jest saga, która bardzo różni się w całości, jeśli chodzi o to, co widzieliśmy do tej pory w anime. W sensie manga i anime nie różnią się aż tak bardzo. Końcówka jest inna, bo nie mamy Blue Kaiokena, tylko Goku przełącza się między Godem a Blue, więc być może to będzie wprowadzone. Jeśli chodzi o daty, tak samo jak Golden Frieza, saga Szampy ma pojawić się we wczesnym 2027 roku. Do tego jeszcze przejdę. No i tutaj idziemy dalej. Jeśli mówimy sobie o sadze Zamasu, Geekdom wspomniał o tym, że nie ma tak naprawdę jeszcze skryptu dla tej sagi, więc trudno stwierdzić, jakie elementy tam się pojawią fabularnie, czy będą tam elementy związane z mangą, chociaż Super Saiyanin Rose myślę, że może się pojawić. No i ile tam będzie odcinków? Geekdom wspominał o mniej niż 18 odcinkach, więc patrzylibyśmy tutaj na środek 2027 roku, zakładając, że między sezonami nie byłoby tam pół roku przerwy. No i idąc dalej, nawet nie ma co mówić o jakiejś ilości odcinków, ani o potencjalnej dacie, bo jeśli nie znamy ilości odcinków, to znaczy, że nie wiemy, jak długo ta seria będzie trwać, więc nie wiemy, czy Moro jeszcze się załapie na 27 rok, czy na 28. Jeśli chodzi o mnie, moim zdaniem Moro pojawi się w marcu, kwietniu 2028 roku optymistycznie. Optymistycznie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której Geekdom wspomniał, czyli nowe intro, nowy opening do anime i też ending. Zastanawiam się, jak wy byście to widzieli, bo zakładając, że mamy serię z Beerusem, która ma mieć 6 odcinków, serię z Golden Friezą, która też ma mieć 6 lub 7 odcinków, to co 6 odcinków mamy mieć nowy opening? Nową piosenkę, nową animację? Ja bym to widział w taki sposób, jak jest na przykład w Hunterze. Czyli mamy cały czas tę samą piosenkę, tylko że animacja się zmienia. Więc mielibyśmy motyw muzyczny anime Dragon Ball Super, tego remake'u, tylko że za każdym razem w tym nowym sezonie mielibyśmy nową, adekwatną do fabuły animację. Mogłoby tak być? Może nie? Nie wiem. Może byłoby tak, że przez pierwsze kilka sag tych sezonów, że tak powiem, mielibyśmy jedną piosenkę, potem zostałaby ona zmieniona, tak jak mieliśmy 2 openingi w Dragon Ballu Super. Zobaczymy, ale myślę, że im więcej, tym lepiej, chociaż nie w tym przypadku. Wolałbym mimo wszystko, żeby to było zrobione dobrze, więc jeśli będzie tak, że im więcej, tym lepiej, bo każdy będzie dobrze zrobiony, okej, ale jeśli ten opening i ending też potencjalnie miałby cierpieć jakościowo na tym, że jest co 6 odcinków zmieniany, to wolałbym widzieć jeden i ten sam, chociaż nie wyobrażam sobie tego, że opening do sagi Beerusa byłby taki sam jak opening do sagi Zamasu, no bo inne formy musiałyby być tam pokazane, inne postacie, więc animacyjnie myślę, że na pewno się to będzie zmieniać. No i teraz przechodzę do tych moich obliczeń. Załóżmy tutaj, i tutaj już naprawdę bardzo, bardzo mocno rzeźbię, to jest tylko i wyłącznie moje luźne obliczenie, które nie musi mieć nic wspólnego z prawdą, ale chcę wam uświadomić tylko jedną rzecz, nawet jeśli daty się będą nie zgadzać. Zakładamy na potrzeby tego obliczenia, że w zasadzie to nie ma aż tak znaczenia, bo liczą się tygodnie, ale powiedzmy, że emisja Dragon Ball Super Beerus i wszystkich kolejnych sag remake'owych będzie w piątek, tak samo jak Dragon Ball Daima, więc zaczynamy sobie od piątku, 16 października. Zakładamy, że to będzie środek października, więc 16 października. Od tego 6 tygodni mamy 20 listopada jako koniec sagi Beerusa. I na potrzeby tych obliczeń chcę zakładać,
że nie będzie w ogóle przerw między sezonami. Więc tak jak 20 listopada kończy się saga Beerusa, tak tydzień później 27 zaczyna się już saga Golden Frizy. I tak sobie to będziemy liczyć. Oczywiście zakładamy, że Nowy Rok czy Boże Narodzenie będzie omijane. Wiemy, że Nowy Rok był pominięty w przypadku Dragon Ball Daima, więc zakładam, że tam jakieś dni będą pomijane. Nawet jeśli Boże Narodzenie miałoby nie być pomijane, a Nowy Rok miałby być pomijany, to bierzcie pod uwagę, że mówimy tutaj o jakichś widełkach. 10-12 odcinków, więc nawet jeśli Boże Narodzenie na przykład nie miałoby być pominięte, to dodajcie sobie jeden odcinek do tego rozliczenia i tak luźno sobie to będziemy liczyć. Więc Frieza oryginalnie miał 12 odcinków, z tego co wiemy ma mieć 6-7, zakładamy 7, więc kończyłby się 22 stycznia, już 2027 roku, więc zakładamy, że dalej to pasuje do tej wizji, do tej wersji tych przecieków, że mamy wczesny 2027 rok. Nie jako datę rozpoczęcia, ale jako datę trwania i zakończenia. Saga z Shampoo miała mieć od 10 do 12 odcinków, zakładamy 12, więc jeśli mielibyśmy iść dalej, to wychodzi nam 16 kwietnia jako koniec sagi Shampy. Potem Trunks. Geekdom mówił o mniej niż 18 odcinkach. Ja na potrzeby tego obliczenia założę, że to będzie 16 odcinków. Mniej niż 18, też dość sporo, więc myślę, że możemy założyć sobie taką liczbę. 6 sierpnia to byłby koniec sagi Trunksa. No i teraz już rzeźbię totalnie, bo mamy oryginalnie 55 odcinków sagi Przetrwania Wszechświatów, nie samego Turnieju Mocy, bo ten się zaczął w 97 odcinku i trwał do 131, ale wcześniej rekrutacja, pokazanie innych wszechświatów, rekrutacja Frizy, być może jeszcze jeśli mielibyśmy adaptować mangę, to Zeno Expo i turniej, na którym biją się Hakaishini, więc mamy znacznie więcej odcinków niż sam Turniej Mocy. Oryginalnie cała saga Przetrwania Wszechświatów to było 55 odcinków, mocno tnąc tę liczbę, zakładając, że miałoby to być 30 tygodni, czyli z 55 odcinków oryginalnie skracamy to do 30. Jeśli mielibyśmy się trzymać mangi, to myślę, że byłoby to wiarygodne, bo manga mocno jakby tnie akcję, chociaż tak jak mówiłem ostatnio, walka Gohana i Kefli, mimo tego, że to było kilka stron, wątpię, że jeśli mieliby to animować faktycznie, to że to byłoby jakoś pominięte. Na pewno to trwałoby przynajmniej parę odcinków, więc albo 2, albo 1 bardzo intensywny odcinek. No ale okej, zakładamy 30 odcinków sagi Turnieju Mocy i znowu pomijając 2 tygodnie na święta czy na Nowy Rok, wyszło mi, że koniec Turnieju Mocy, czyli koniec tego oryginalnego Dragon Balla Super remake'u, 17 marca 2028. I jeśli zakładamy, że Moro zaczyna się tydzień później, to jest to 24 marca 2028. Widzicie o co chodzi? Dlaczego Moro praktycznie nie ma szans pojawić się w 2027 roku? Bo jeśli mielibyśmy skracać mocno sagi z oryginalnego Dragon Balla Super i puszczać je tydzień w tydzień, zakładając optymistycznie, że nie będzie żadnych przerw między sezonami, to Moro nie ma i tak jak się zmieścić w tym 2027 roku. Więc jeśli zakładamy, bo teraz jest jeszcze jedna kwestia, jaki będzie pacing, jakie będzie tempo. Wiemy, że Toei miało momentami problemy z tempem w przypadku One Piece. Nie mówię tego do fanów One Piece, mówię wam to jako przykład, bo zaraz porównamy to do Dragon Balla Super. W ogóle do Dragon Balla Super, nie mówimy w ogóle Dragon Ballu, tylko DBS. Jeden rozdział One Piece, mangi, ma od 15 do 19 stron. I były momenty w historii, kiedy Toei potrafiło robić mniej niż jeden rozdział na jeden odcinek anime. Wyobrażacie sobie to? 15 stron mangi w 20 minut odcinka? Oczywiście, w przypadku sagi Wano chociażby, momentami to tempo było bardzo, bardzo słabe. Ta saga ma około 200 odcinków, więc wiadomo, że nie byłoby tak w przypadku serii, która ma być zwięzła. Mówię tutaj o tym remake'u Dragon Balla Super, ale jeden rozdział One Piece ma 15-19 stron, rozdział mangi Dragon Ball Super ma ponad 40 stron, około 45, 42, więc 3 razy więcej. Saga Moro ma 25 takich rozdziałów. 25 rozdziałów, 45 stron każdy. Więc jeśli Toei z 15 stron było w stanie robić jeden odcinek, to nie jest to głupie myśleć, że z 45 stron będzie też w stanie zrobić jeden odcinek. To byłoby 3 razy większe tempo niż w przypadku One Piece. Wiadomo, są dialogi, są walki, to nie jest tak, że każdy rozdział wygląda tak samo. Ale uśredniając totalnie, nawet gdybyśmy mieli te 25 rozdziałów sagi Moro skrócić do 20 odcinków, myślę, że to będzie dobre tempo i nie jest chyba głupio myśleć, że ta saga trwałaby mniej więcej tyle.
Może nawet trwałaby więcej, jeśli mielibyśmy robić 1 do 1. Jeden rozdział do jednego odcinka. Idąc dalej, jeszcze dalej w przyszłość i tutaj już naprawdę wchodzimy na grunt tak zwanego wróżenia z fusów. Saga Granoli ma 20 rozdziałów. Zakładając, że zostałaby ona na przykład przedstawiona w 17 czy 18 odcinkach, to cały czas emitując jeden odcinek anime non-stop, co tydzień, bez żadnych przerw, Saga Granoli zakończyłaby się praktycznie na sam koniec, w grudniu 2028. Zakładając oczywiście, że ten mój strzał z turniejem mocy, który trwałby 30 odcinków, a nie 55, by się spełnił, bo jeśli na przykład turniej mocy zostałby skrócony z 55 odcinków do 40, no to mamy 10 odcinków więcej, więc 10 tygodni więcej. Więc Saga Granoli kończyłaby się już w 2029 roku. Więc jak sami widzicie, to nie jest kwestia samej produkcji, to jest kwestia zmieszczenia tego w czasie. A jeśli zakładamy, że seria Beerus zacznie się w październiku, no bo jesień to wrzesień, październik, listopad. Może to być 1 września, może to być listopad. Październik zazwyczaj jest tym momentem, w którym dostajemy takie rzeczy, więc stawiam mimo wszystko na październik, zwłaszcza, że to też jest środek tej jesieni. I mimo tego, że może to brzmieć trochę łamiąco dla niektórych, bo dla niektórych liczy się to, żeby to dostać już teraz i żeby nie czekać w ogóle, to dla mnie jest to pewnego rodzaju, patrzę też na to jako na zabezpieczenie pod kątem tego, że będę miał co nagrywać na bieżąco. I tak bym miał co nagrywać, no ale umówmy się, że lepiej nagrywać o świeżych rzeczach, a nie o Science czy Sazenamek i tak dalej. Zobaczcie jak długo, przez jak wiele tygodni będziemy mieli tygodniowego Dragon Balla. Co tydzień nowy odcinek Dragon Balla. Wiadomo, tam, że będą sagi, które będą powtarzać to, co już widzieliśmy, ale traktujcie to jako przystawkę. Znowu używam tego słowa, w tym przypadku będzie to nieco milsza przystawka niż ta moja w dzisiejszym filmie, czyli te newsy na samym początku. A jeśli będzie tak, że faktycznie od sagi Szampy będziemy mieli content mangowy zanimowany, to nawet nie będzie przystawka, to będzie po prostu nowy content. Więc cieszę się na to, ale Saga Granoli równie dobrze może wejść już w 2029 rok. Więc jeśli patrzymy na to w taki sposób, jesień 2026, wchodzimy w 2027 i tam jest cały remake Dragon Balla Super. W 28 zaczynamy Moro i Granole, który może nawet trwać dalej jeszcze do 29 roku. Czy do tego momentu nie będzie nowej sagi w mandze? Na przykład 20 znowu rozdziałowej, która znowu będzie mogła zostać zaadaptowana. Skoro dowiedzieliśmy się, że Venixys to napisał, że produkcja Dragon Ball Super Beerus rozpoczęła się w 2024 roku i że nałożyła się na nadal trwającą produkcję Dragon Ball Daima, która, uwaga, zakończyła się w lutym 2025. Krótko przed emisją ostatniego odcinka. Więc Dragon Ball Daima było animowane podczas swojego trwania. Dlaczego nie mogłoby być tak w kontekście nowej sagi? Więc jeśli naprawdę zakładamy pozytywny scenariusz, że mamy Dragon Balla co tydzień, to następne lata to po prostu będzie powrót do lat 2015-18, kiedy mamy co tydzień nowy odcinek, tylko że teraz będzie lepsze tempo, rysunki, moim zdaniem też fabuła, no i nowe sagi będą animowane. Żyć, nie umierać. Ale tak jak mówię, ostatnia część tego filmu to są informacje nieoficjalne, domysły, no ale jest w tym, musicie przyznać, pewna logika. No nie, to nie jest tak, że Moro się może zmieścić w 27 roku, bo turniej mocy nagle będzie trwał, kurwa, 15 odcinków. No nie może tak być, nie? Chyba że w ogóle go pominął. A tutaj w ogóle nie zakładałem jeszcze, nie liczyłem Broliego potencjalnego. Super Hero jest dalej, także tego nie trzeba liczyć, ale wątpię, żeby Broly też był jakkolwiek tam adaptowany do osobnej sagi. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek, trochę się rozgadałem, ale jestem ciekaw, co na ten temat sądzicie, także zostawcie lajka, zostawcie suba, dzięki za oglądanie i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Woda z kranu za wasze zdrowie. Dziana.